Cześć kochani, znowu Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Dzisiaj temat, jak działa światłoterapia. Wielu z Was na pewno doskonale zna tą sprawę, znaczy doskonale, no, słyszało o tym, wie jak to działa, może korzysta z tych urządzeń, korzystało lub korzysta z zabiegów światłoleczniczych. Światło wiadomo, że odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. Bez światła nie byłoby nic praktycznie. No, Biblia mówi, niech stanie się światłość i tak dalej. Wiemy, że na przykład w krajach skandynawskich, gdzie promieniowania słonecznego jest mniej, mamy do czynienia często z syndromem takiej depresji zimowej, za mało tego światła. Wtedy, kiedy za mało światła, źle się czujemy. Teraz pytanie jest po prostu dlaczego. Więc warto wyjaśnić rolę życiodajnego fluidu. Bez światła nie byłoby nic. Przekonacie się sami, ja oczywiście tylko wrzutkę taką zrobię, że posłuchajcie, jeżeli chodzi o rośliny, to dzięki światłu zachodzi proces fotosyntezy. Ale z drugiej strony my, nasze ciała są dokarmiane światłem i również, słuchajcie, nasze ciała także świecą. W w jednej z naszych audycji o falach milimetrowych ja mówiłem o biofotonach, gdzie fotony, no porcje światła, dłonie szczególnie silnie emitują biofotony, czoło, głowa, stopy również. Jesteśmy istotami bioelektronicznymi, elektromagnetycznymi i mówiłem również o tym, że źródłem tych fal elektromagnetycznych wytwarzanych w naszym organizmie są tak zwane, znaczy mówimy o tak zwanych falach milimetrowych, są po prostu drgające jony wodorowe, w zasadzie protony, które drgają w połączeniach tak zwanych wodorowych, wiązaniach wodorowych. Mówiłem o wiązaniach kowalencyjnych, a więc na przykład na bazie cząsteczki wody, bo przecież składamy się z wody, a więc jeżeli mamy cząsteczkę wody, która składa się z jednego atomu tlenu i z dwóch cząsteczek, dwóch atomów wodorów, niesymetrycznie rozmieszczonych, czyli kontakt jakby atomami wodoru, dwóch wodorów i środkiem tlenu to jest około 105 stopni, więc to jest układ niesymetryczny. Zawsze każdy układ niesymetryczny zakłada istnienie różnicy potencjałów. Po prostu energia tam zachodzi, więc te dwa wodory razem z tlenem są połączone tak zwanymi wiązaniami kowalencyjnymi, czyli przy pomocy wspólnych elektronów. Natomiast już następna cząsteczka, czyli każdy z tych wodorów połączony jest z innym atomem tlenu innej cząsteczki, tak zwanym wiązaniem wodorowym i tam po prostu wskutek tego wiązania te wodory ulegają, te protony ulegają bardzo silnym drganiom, wytwarzają się tak zwane fale milimetrowe, jest świecenie, energia i tak dalej, i tak dalej. Nasze DNA jest źródłem tego świecenia. Ale to już jest inna para kaloszy. Będziemy troszeczkę na ten temat mówić. I za chwileczkę, posłuchajcie, udostępnię ekran, żeby przybliżyć bardziej sprawę, czyli poczekajcie, gdzie ja tutaj mam, chyba tutaj mam światłoterapię. Udostępnij. O, tylko że to mi się troszeczkę przesunęło. Sekundka. No, gdzie to jest? Dobrze, do pierwszego slajdu. I teraz pokaz slajdów od początku, a więc w ramach tej rodzinnej strefy zdrowia, już ten slajd najprawdopodobniej znacie, bo wielokrotnie się powtarza, więc dodatkowa wiedza, w jaki sposób możemy to wszystko, co nam dała natura, wszechświat, absolut, jak zwał, tak zwał, możemy wykorzystać dla naszego po prostu zdrowia. Więc jak działa światłoterapia? Posłuchajcie, no najpierw o zagrożeniach zdrowia i urody, kilka słów, takie przypomnienie, to raczej znacie, ale nigdy przypomnę nie za wiele. Cytat Jana z Czarnolasu, szlachetne zdrowie, wiadomo o co chodzi. Co z tym zdrowiem? Według definicji WHO
Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, czyli dobrego samopoczucia. To nie jest tylko całkowity brak choroby czy kalectwa. No i co z tym zdrowiem? Dzisiaj mamy cały szereg schorzeń, a podstawowym schorzeniem, najczęściej spotykanym jest schizofrenia. Dlaczego? Dlatego, że ludzie do 40 roku życia tracą zdrowie, by zyskać pieniądze, a po 40 wydają pieniądze, by zdrowie odzyskać. A więc to jest schizofrenia, sinusoida leci przez całe nasze życie. No, oczywiście wydajemy pieniądze, by zdrowie odzyskać. Trzeba mieć te pieniądze i chwała Bogu, żebyśmy wszyscy je mieli. No więc wiemy, że choroby cywilizacyjne zbierają coraz większe żniwo. To jest nasza plaga, choroby układu krążenia. W tej chwili już ponad 140 000 przedwczesnych śmierci z powodu chorób układu krążenia, choroby nowotworowe, około 100 000 przedwczesnych śmierci, choroby przewodu pokarmowego, choroby obturacyjne, czyli zamykające drogi oddechowe. Przykładem jest rozedma płuc, otyłość, bezpłodność i niepłodność oraz stres. Mamy tego bardzo dużo, no przyczyny, słuchajcie, no nie muszę wam tłumaczyć tego wszystkiego, wy doskonale to wszystko znacie. Oczywiście wielokrotnie mówię o szczególnie niebezpiecznym zanieczyszczeniu, jakim jest smog elektromagnetyczny. Dzisiaj nie umiemy się obsłużyć bez komórki, bez odkurzacza, bez telewizora, bez laptopa. No ja też w tej chwili nagrywam tą audycję po prostu na laptopie. Mam oświetlenie, nie zawsze mi dobrze służy. Jakieś esy, floresy, czasami występują jakieś cienie. I teraz pytanie, co ma zasadniczy wpływ na nasze zdrowie, na zdrowie człowieka? Przede wszystkim, słuchajcie, styl życia. To, że coś jest, to, że coś nam ułatwia życie, to nie oznacza, że ulepsza. A więc udogodnienia cywilizacyjne, nieprawidłowe odżywianie, ponad 75 różnych chorób, to choroby powstały na skutek nieprawidłowego odżywiania. To jest brak ruchu, czyli niedotlenienie, to są stresy, to jest nadmiar używek i tak dalej, i tak dalej. Te przyczyny można byłoby po prostu mnożyć. Wielokrotnie zresztą o tym mówię w moich audycjach. Też wspominałem w kilku chyba już audycjach, że nasz organizm jest, ocenia się przynajmniej, zbudowany z około 70 do 100 bilionów komórek. Wspominałem też również, że mój znajomy lekarz, znamy się, doktor nauk medycznych Mirosław Mastej wynalazł gdzieś informację, że podobno składamy się z 32 bilionów komórek. Jeżeli znajdziecie określenie tryliony, to wiadomo, że to już jest gdzieś informacja z amerykańskich książek w Stanach Zjednoczonych. Liczebniki są, te wysokie liczebniki, że tak powiem, są troszeczkę inne. U nas jest bilion, a u nich to jest trylion, ale liczba jest ta sama, tylko nazewnictwo jest inne. Więc jesteśmy tak zdrowi, jak zdrowa jest nasza pojedyncza komórka. Zdrowie komórki zaś zależy od jej sprawności. I co to znaczy? Komórka ma być sprawna, to znaczy powinna być zaopatrywana we wszystko to, co potrzeba. Powinna być, zresztą zaraz ja będę o tym mówił, powinna również wydalać wszelkiego rodzaju produkty odpadowe bez problemów. Musi być po prostu zdrowa i sprawna i sprawa załatwiona. I żeby komórka, jak powiedziałem, była sprawna, prawidłowo funkcjonowała, to funkcjonowanie zależy od optymalnego zaopatrzenia jej w tlen, wodę i ponad 90, a co najmniej 70 różnorodnych składników pokarmowych. I tak jak mówiłem, zależy jej funkcjonowanie od sprawnego wydalania produktów odpadowych. Tak jak z całym naszym organizmem. Musimy robić siusiu, czyli po prostu prawidłowa diureza musi następować. Przypomina mi się z pewnego mojego wykładu, kiedy pewien pan, jak ja powiedziałem, że robimy siusiu, to powiedział, że ale ja to, Janusz, ale to nieprawidłowo to nazywasz. A ja mówię, a jak prawidłowo to powinno być? No trzeba, żebyś powiedział, oddajemy mocz. Ja mówię, a co, skupują? Są takie punkty skupu? Oczywiście wywołałem śmiech na sali i tak dalej. No nie przesadzajmy z tym naukowym nazewnictwem. Diureza, efekt defekacji, czyli zwyczajnie robienie kubki, idziemy do toalety i tak dalej. I tutaj popatrzcie, macie na schemacie
właśnie przykład komórki z tak zwaną elektrostazą, bo elektrostaza, czyli na błonie komórkowej, która jest jednocześnie mózgiem komórkiem, nie jądro atomowe, tylko błona komórkowa. Potencjał tej błony komórkowej to jest 70 do 90 mV, czyli komórka ma być napięta jak dobrze napompowana piłka. Jeżeli ten potencjał spada, to ta komórka robi się po prostu zwyczajnie sflaczała i już, jak dobrze pamiętam, przy około 20 15-20 mV, to znaczy to są komórki po prostu, mamy nowotwór w organizmie, sprawa załatwiona. Oczywiście cała energia komórki pochodzi z mitochondriów komórkowych, takich małych, takich wałeczkowatych tworów, które są zasilane kwasem adenozyną trójfosforowym ATP. No i znowu kwas, czyli co, komórka jest zakwaszona od wewnątrz? Nie, to jest tylko nazwa chemiczna tej substancji, kwas adenozyno-trójfosforowy, ATP po prostu. I teraz 50% energii komórki po prostu jest przeznaczane na wytwarzanie tego ATP, a 50% na utrzymanie potencjału błonowego. I teraz popatrzmy, komórka ma być zasilana tlenem i około tych 90 różnorodnych składników pokarmowych wydalana ma być woda i dwutlenek węgla oraz wydalane różne substancje odpadowe. Czyli jak ja to w moim świecie, w mojej nomenklaturze komórka je, komórka pije, komórka poci się, komórka robi kubkę, komórka robi siusiu. Dla tych, którzy nie lubią takich nazw, to będę się nad nimi znęcał, będę tego po prostu tych pojęć używał. Więc jakie są warunki w ogóle zachowania dobrego zdrowia, kochani? Przede wszystkim mają być komórki zdrowe, mają być prawidłowo odżywione, ale tu trzeba byłoby zdefiniować, co to znaczy prawidłowo odżywione. No to już zdefiniowaliśmy. 90 składników pokarmowych, tlen i woda. Mamy mieć mocny system immunologiczny, czyli odpornościowy, mamy mieć prawidłowe krążenie krwi, I znowu trzeba zdefiniować, a co znaczy prawidłowo krążenie krwi. To znaczy, że naczynia krwionośne mają być mocne, mają być jakby takie zbrojenie kolagenowe, wewnętrzny taki oprzęt, tak jak w wężach ogrodniczych jest na przykład jakaś guma czy jakiś plastik, ale dodatkowo tam taki oprzęt, takie wzmocnienie, czyli kolagen musi być, ale żeby był kolagen produkowany przez organizm, bo w miarę upływu czasu starzenia się organizmu coraz bardziej zmniejsza się wytwarzanie kolagenu, a więc musi być organizm zaopatrzony w witaminę A, E, C, krzem przede wszystkim, kwasy tłuszczowe omega-3 i parę innych dodatkowo składników. Dalej, naczynia mają być czyste, a więc bez blaszki miażdżycowej. A kiedy ta blaszka powstaje? No, kiedy przede wszystkim pijemy na przykład wodę silnie mineralizowaną, więc złogi wapnia się odkładają, a na tych złogach wapnia się odkładają produkty utleniania LDL cholesterolu, tak zwanego złego. Nie ma czegoś takiego jak zły czy dobry cholesterol. Cholesterol, najwyżej frakcje o niskiej gęstości, o wysokiej gęstości, high lub low i tak dalej. Ale więc lipoproteina niskiej gęstości LDL i lipoproteina wysokiej gęstości HDL załóżmy i tak dalej. One spełniają swoją rolę, cholesterol generalnie zalepia różnego rodzaju uszkodzenia, ale jeżeli w organizmie jest za mało antyoksydantów, to często dochodzi do utleniania tego cholesterolu i ono wówczas jest określane jako zły, jak się, go się tępi. A więc po prostu leki na obniżenie poziomu cholesterolu. Paranoja, tak prawdę mówiąc. To nie cholesterol jest przyczyną miażdżycy, tylko zupełnie co innego. Dalej, ma być wysoki poziom energii organizmu i ma być równowaga kwasowo-zasadowa na rzecz czynnika alkalicznego, czyli po prostu lekko alkaliczny ma być organizm, czyli jeżeli krew ma być alkaliczna, czyli mniej więcej 7,35, 7,40, średnio mniej więcej 7,365, chodzi o pH, to również przestrzenie międzykomórkowe, czyli te przestrzenie interstycjum, macierz tak zwana, w której pływają nasze komórki, ma być też lekko zasadowa. Oczywiście już wiecie doskonale, że to możemy określić przy pomocy pomiaru pH porannego moczu, czyli siusiamy na papierki lakmusowe
patrzymy na barwę. Jeżeli jest 5, 5,2, 5,8, to znaczy, że jesteśmy silnie zakwaszeni. Jeżeli mamy na przykład, załóżmy, żeby łatwiej było zrozumieć, mamy 5,4, a powinniśmy mieć 7,4, to znaczy zawartość jonów wodorowych, dodatnich jonów wodorowych, które decydują o stopniu zakwaszenia, 100 razy przekracza stan fizjologicznego, prawidłowego pH tych płynów ustrojowych. Mamy mieć mocz na poziomie 7,7,4. Chyba że ktoś ma schorzenia nerek, to on może być bardzo schorowany, czyli potwornie zakwaszony i będzie miał na starcie 7,7,4, ale to już inna para kaloszy. Ja o tym w moich audycjach mówiłem, dlaczego tak się dzieje. Znajdźcie taką audycję, gdzie na miniaturce pisze pH i tak dalej, takimi czerwonymi literami. Tam ja to wszystko wyjaśniam. I teraz jest problem, no widzicie, no właśnie proste skojarzenie, trumna i tutaj pan zażerający się, więc słuchajcie, ponad 14% Polaków, czyli co 7. osoba cierpi obecnie z powodu chorób cywilizacyjnych. W przedziale wieku 30-39 lat pozostaje niepełnosprawnymi na skutek tych chorób aż 5%, czyli 5 ludzi na 100 w tym wieku. Dalej, 80% społeczeństwa, czyli 80 ludzi na 100 nie musiałoby korzystać z wizyt lekarskich, tylko dzięki lepszemu, to znaczy racjonalnemu odżywianiu się. Kochani, a może zróbmy układ, taki deal, że zaczynamy się zdrowo odżywiać, jemy suple, korzystamy z innych różnych po prostu możliwości, i sprawa załatwiona i puśćmy z torbami ten system medyczny, który nas tylko szprycuje lekami i sprawa załatwiona. To co? Wchodzimy w to, czy też nie? Teraz słuchajcie, prawie 75 zgonów na świecie jest spowodowanych złym odżywianiem i zaburzeniami przemiany materii. I to jest właśnie problem. Według statystyk z tego powodu umieramy kilkanaście lat wcześniej. I tutaj nie chodzi o to, żebyśmy robili wszystko, żeby przedłużyć życie, tylko trzeba robić wszystko, żeby życia nie skracać. To jest podstawowy jakiś wymóg. No więc pytanie, jeżeli są zagrożenia naszego zdrowia i urody, to co? Ratować się jak mamy? Przysłowiową tabletką? Tabletka urzeźni glebę, oczyści wodę, tabletka oczyści powietrze, tabletka w ogóle da nam sprawność, Viagra na wszystko i tak dalej, i tak dalej. Tylko kolory ewentualnie będziemy zmieniać. Zamiast niebieskiego to będziemy jeszcze żółty, czerwony czy jakiś, będziemy łykać całe torby tabletek. Trzeba zrozumieć, że medycyna przyszłości to jest tak zwana medycyna naturalna, która ma nam wspierać organizm, czyli nie dopuszczać do powstania choroby. Przecież słuchajcie, mamy układ paranoiczny, nie wiem, schizofrenia jakaś. Medycyna jest nastawiona na to, żeby leczyć choroby, a nie leczyć, nie pomagać ludziom. Medycyna powinna, przede wszystkim lekarze, wszyscy specjaliści powinni dążyć do tego, żeby zapobiegać powstawaniu chorób, a więc uświadamiać, uczyć nas i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem system działa zupełnie inaczej. Dlaczego? To przecież nie muszę tego tłumaczyć, wy doskonale o tym wiecie. I teraz następne pytanie, a co jest z urodą? Przecież uroda zewnętrzna jest lustrzanym odbiciem stanu wewnętrznego organizmu. Jeżeli mamy grzybice, jeżeli mamy problemy różnego rodzaju i tak dalej, to momentalnie wychodzi na twarz. Jeżeli mamy mur zawilgocony i grzyb się rozwija w murze, to wcześniej czy później wyjdzie na tynk. I nic nie da się, po prostu zdrapywanie tego całego tynku, skuwanie i malowanie ściany ewentualnie, jeżeli po prostu ten grzyb będzie istniał. Trzeba, przepraszam, zlikwidować przyczyny tego wszystkiego. I tutaj jedną z metod, które możemy zastosować, jest światłoterapia. Światłoterapia jest oczywiście odmianą magnetoterapii. No, mówimy życiodajne, błogosławione światło. Tutaj tęcza jako znak przymierza między Bogiem a ludźmi i tak dalej. Mówiłem o tym, że mamy przede wszystkim ręce, które leczą, czyli ręce, które świecą. Ależ mi głowa nasuwa. Boże, łeb mi trzaska.
uderzyłem się, no to momentalnie ajajajajaj, rozcieram to miejsce. Zobaczcie, mówiłem o tym już w moich audycjach. Taki rodzaj, coś wbudowanego mamy, takie coś, taki mechanizm, że momentalnie chwytamy się dłońmi za tą część ciała, która nas boli, gdzie mamy po prostu problem. Teraz pytanie, dlaczego? Warto to sobie wyjaśnić. I jak mówił zawsze ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, cudowna postać, wspaniały polski naukowiec, który stworzył tak zwaną bioelektroniczną koncepcję natury człowieka, naszego ciała. Życie jest światłem. To jest zresztą tytuł jednej z jego książek. Życie jest światłem. Cudowne, wspaniałe książki napisał. Więc słuchajcie, cały układ bioelektroniczny człowieka, bo jesteśmy istotą bioelektroniczną, zbudowaną z elektronów, bo jesteśmy zbudowani z substancji chemicznych, te z pierwiastków, te znaczy ze związków chemicznych, te z kolei z pierwiastków, pierwiastki z atomów. Atomy w swoim składzie zawierają oczywiście protony, neutrony i krążące wokół jądra atomowego elektrony, czyli jesteśmy elektroniczni. A jak jesteśmy z elektronów, to jednocześnie mamy naturę magnetyczną. No i sprawa się załatwiona. A więc cały układ bioelektryczny człowieka funkcjonuje w zakresie tak zwanego widma światła białego pochodzącego ze Słońca. Widmo to nam się kojarzy z jakimś horrorem. Nie, nie, nie. Widmo, tak się określa w fizyce. Nie będę dziś tłumaczył akurat dlaczego. Chodzi o to, że pewnych rzeczy. Widmo to jest coś, czego czasami nie widzimy. Tak jak wyobraźcie sobie, nie widzimy pola magnetycznego, ale możemy je wywołać, więc wywołujemy widmo. W jaki sposób? Otóż na przykład bierzemy kartkę białego karton, rozsypujemy stalowe opiłki, pod spodem ustawiamy magnes, czy sztabkowy, czy podkowiasty, czy jakiś inny i momentalnie te opiłki stalowe układają się na kształt linii pola magnetycznego, a więc wywołaliśmy widmo tego pola. Ono się pokazało nam i tak dalej. No, niechcący wytłumaczyłem. Mam nadzieję. I to światło słoneczne jest pierwotnym źródłem. Przepraszam, muszę tutaj to przymknąć. O, niech to znika. Światło słoneczne jest pierwotnym źródłem energii dla wszelkich form życia na Ziemi, czyli wzbudza komórkowe procesy molekularne, inicjuje życiowe reakcje, wytwarza wysokowartościowy pokarm dla wszelkich stworzeń, a więc roślina najpierw jest po prostu fotosynteza. Rośliny są zjadane przez roślinożerców, roślinożercy są zjadani ewentualnie przez mięsożerców i zapewniają funkcjonowanie wszelkich procesów fizjologicznych. I teraz, kochani, w jaki sposób? Otóż światło przede wszystkim jest promieniowaniem elektromagnetycznym rejestrowanym przez oko. I teraz mamy zakres światła widzialnego. Oczywiście zakres tej fali elektromagnetycznej, bo światło jest falą elektromagnetyczną, jest to bardzo szeroki zakres, ale my, ludzie, widzimy światło od 700 nanometrów długość fali do mniej więcej 380 nanometrów, czyli od czerwieni do fioletu. Pod czerwienią jest podczerwień, tego już nie widzimy, a więc dalej jest promieniowanie podczerwone, nie widzimy, ale czujemy, bo podczerwień to jest ciepło. Dalej, nad fioletem jest nadfiolet, tego też również nie widzimy. Nadfiolet między innymi jest, no, służy nam do zabijania różnego rodzaju bakterii, czyli po prostu do prowadzenia dezynfekcji chociażby. I teraz popatrzcie. E, Wywołamy tutaj wywołamy widmo światła białego, a więc jeżeli mamy do czynienia z falą, czyli z cienką wiązką światła białego, to światło białe, i ono trafia na pryzmat, czyli taki układ trójkąta, szklany trójkąt, to w tym trójkącie dochodzi do tak zwanej dyspersji, czyli rozszczepienia światła w pryzmacie. Najpierw na powierzchni styku, czyli między powietrzem a szkłem, następuje pierwsze rozszczepienie lekkie i później po wyjściu z pryzmatu następuje znowu rozszczepienie na barwy składowe, czyli tu mamy światło białe, a tu mamy światło kolorowe, barwy tęczy, od czerwieni do fioletu. A więc jak widzicie, od czerwieni do fioletu widzimy te barwy,
czyli wywołaliśmy widmo światła białego. Było światło białe, widzimy kolorowe, czary mary, tak? Nie, to jest zwykła po prostu fizyka. Pamiętacie, no to na pewno jeszcze z lekcji fizyki, no, tęczę lubimy sobie po prostu oglądać. I barwa i jej intensywność odpowiadają częstotliwości, czyli wibracji drgań tych fal. Dlatego, że to nie jest jakaś wiązka, no wiązka, ale to są po prostu fala. To jest fala elektromagnetyczna, która odznacza się długością, odpowiednimi parametrami. Długość, po prostu częstotliwość wibracji tych fal i tak dalej, drgań. I te barwy i odpowiadające im wibracje odpowiadają taki przypadek podstawowym kolorom czakramów głównych człowieka. Więc mamy, widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czakr, ale to nie jest jeszcze wszystko. Wszystko wskazuje na to, że tych czakr jest znacznie więcej. Niektóre są bardzo daleko. Tutaj mamy tak zwaną czakrę koronną, a więc główne centra energetyczne człowieka, czakramy odpowiadające im barwy światła. Oczywiście niektórzy mówią, że to jest jakieś czary mary gdzieś ze wschodu, jakieś diabelskie wynalazki i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, albo się uczymy, albo się nie uczymy. Medycyna wschodu, na przykład hinduska Ayurveda czy medycyna chińska liczą kilka tysięcy lat, a nasza medycyna wschodnia to jest około 100, może 150 lat i my się mądrzymy. Jesteśmy oczywiście dobrzy w aparaturach i tak dalej, ale Chińczycy już dawno wiedzieli, że są kanały meridianowe, tak zwane meridiany, są punkty akupunktorowe, a medycyna zachodnia dopiero zaczęła odkrywać potwierdzać, że faktycznie to istnieje. No, brak pokory, tak prawdę mówiąc, no, nas gubi. I teraz te wibracje barw pochłaniane są przez subtelne pola energii, czyli aurę otaczające ciało ludzkie. Tak, człowiek ma wokół siebie aurę, z tym, że ta aura może wskazywać, że jesteśmy albo zdrowie jest pełna, solidna, bez jakichś przerw, bez jakichś poszarpań, albo są po prostu jakieś pustki w tej aurze. To nie jest akurat moja dziedzina, nie znam się na tym, więc wybaczcie fachowcy, którzy byście oglądali to, że nie określam tego dokładnie. I teraz te wibracje barw są absorbowane również przez oczy i skórę, a także przez czakry i kanały energetyczne, czyli meridiany, które z kolei wiążą się z układem endokrynalnym. I tutaj regulacja procesów wprowadzania kolorów, czyli chromoterapia, światłoterapia, bo mamy światłoterapia, czyli raczej chromoterapia, więc wprowadzanie kolorów do tego układu endokrynalnego oraz opuszczania go przez nie umożliwia fizyczną, emocjonalną i umysłową odnowę każdego narządu organizmu oraz jego eterycznego odpowiednika. Bo no, my mamy to ciało fizyczne, ale mamy również ciało emocjonalne, ciało eteryczne i tak dalej, cały szereg ciał. I tak prawdę mówiąc, jeżeli mamy jakieś zaburzenia, to najpierw pojawiają się te zaburzenia w tych ciałach niefizycznych. Jeżeli my wcześniej nie wyprostujemy, z przeproszeniem, jakichś zaburzeń, nie wyleczymy tych zaburzeń, to w końcu te zaburzenie już dochodzi do naszego ciała fizycznego i zaczynają być naprawdę wówczas bardzo poważne problemy. I teraz tutaj jest bardzo ciekawa historia. Otóż układ nerwowy, słuchajcie, jest nasycany i przemieniany przez energię światła. Otóż w organizmach istnieje sieć światłowodów w postaci tak zwanych mikrotubul o średnicy 2 do 25 nanometrów. I tymi mikrotubulami, takimi bardzo cienkimi wiązkami, wielokrotnie cieńszymi od włosa, przesyłane są wszelkie informacje do każdego zakątka organizmu. To jest coś takiego to są światłowody po prostu. Bardzo cienkie, niewyobrażalnie cienkie światłowody,
którymi światło dociera do każdej komórki, jednocześnie światło z komórek uchodzi, jest przesyłane również na zewnątrz. I te światłowody mogą ulegać degeneracji, ale jeżeli jest degeneracja, to jest zjawisko również regeneracji wskutek pobudzania ich fotonami. I teraz prosta regeneracja, ojejku, jak mi głowa boli, chwytanie się, dłonie wytwarzają biofotony i już jest przesył ewentualnie do miejsca bólu. To nie są żadne czary-mary. Więc co to jest światło? Mówiłem o tym wcześniej, że światło to jest energia elektromagnetyczna, która którą organizm przekształca w energię elektrochemiczną niezbędną do zachodzenia procesów przemiany materii i systemu hormonalnego. To jest niesamowite, jak my jesteśmy skonstruowani. Jesteśmy niesamowici. Cudowny projekt. Często, słuchajcie, podziwiamy te wszystkie maszyny, te samoloty, te jakieś wieże budowane, jakieś katedry, jakieś inne historie. To jest, słuchajcie, to są drobiazgi w porównaniu z tą świątynią, którą my jesteśmy. W swojej książce Nie samym chlebem żyje człowiek pisze o tym, że Bóg wybrał nasze ciała na Jego świątynię. Każdy z nas jest świątynią Boga żywego. Przynajmniej tak w ten sposób określają no, światli ludzie, tak prawdę mówiąc. Oj, znowu, światli ludzie, oświeceni, świecący, posiadający wewnętrzne światło. I teraz słuchajcie, i tylko pełne spektrum naturalnego światła jest jednym z warunków pełnego zdrowia roślin, zwierząt i ludzi. I nawet jeżeli dochodzi do niewielkich różnic w oświetleniu, to ma to wpływ na zdolność pojedynczych komórek do prawidłowego po prostu rozwoju, do prawidłowego funkcjonowania, trwania i tak dalej. I teraz zastanówmy się, jakie są mechanizmy terapeutycznego działania światła. Po pierwsze, następuje wskutek oddziaływań świetlnych aktywacja cząsteczek lub atomów pod wpływem fotonów światła. Fotony, czyli porcje światła. Następuje wzbudzenie wtórnych reakcji tak zwanych bioelektronicznych. Dalej, to powoduje aktywację enzymów wspierających produkcję w mitochondriach komórkowych, czyli w centrach energetycznych komórki, takie elektrownie po prostu, produkcję ATP, czyli kwasu adenozyną trójfosforowego, który jest nośnikiem podstawowej energii roboczej komórek. Dalej, następuje dalszy wzrost poziomu wytwarzania tego ATP, ma to wpływ na optymalizację elektrostazy, czyli zagęszczenie ładunków elektrycznych na powierzchni błon komórkowych. Dalej, następuje utrzymanie prawidłowego, bo jeżeli jest optymalizacja elektrostazy, to dochodzi do, czyli tego prawidłowego napięcia, więc dochodzi do utrzymania prawidłowego potencjału błonowego komórek, czyli komórka jest napięta, mówiłem o tym na początku, panuje na niej potencjał błonowy 70-90 mV, jest to wszystko mierzalne. Dalej, dochodzi do przywrócenia równowagi wewnętrznej w komórkach, dochodzi do przyspieszenia regeneracji uszkodzonych tkanek i narządów i utrzymania homeostazy, czyli równowagi życiowej. Tak działa światłoterapia, która, tak prawdę mówiąc, jest odmianą. To jest ciągle fala elektromagnetyczna, czyli światłoterapia to jest inaczej też magnetoterapia. Tylko akurat falą świetlną, tą, którą widzimy, ale to jest ciągle fala elektromagnetyczna. I te wszystkie wymienione efekty są zależne przede wszystkim od światła, czyli od energii fotonów, czyli od długości fali, ich liczby, tych fotonów, czyli natężenia światła, od stanu fizjologicznego organizmu, od temperatury otoczenia i od tak zwanej, kochani, polaryzacji. I teraz trzeba wyjaśnić, co to jest ta cała polaryzacja, bo na pewno słyszeliście o tym, że są okulary takie właśnie spolaryzowane, że się lepiej w nich widzi i tak dalej. Wyjaśnijmy sobie to coś. A więc posłuchajcie.
Fala elektromagnetyczna rozchodzi się jako dwa jakby rodzaj czynników, a więc jest fala elektryczna, pole elektryczne i jest z kolei pole magnetyczne. Tu mamy kierunek rozchodzenia się tej fali, tu oczywiście są amplitudy, czyli jak wysoko ta fala po prostu wzrasta. Długość fali to jest od punktu zerowego poprzez grzbiet do punktu zerowego poprzez minimalny poziom z drugiej strony, znowu to jest długość fali. Od zera, oj, przepraszam bardzo, od zera akurat tutaj to jest długość fali. Tu jest amplituda, no i oczywiście są częstotliwość i tak dalej. Więc fala elektromagnetyczna rozchodzi się w postaci wzajemnie prostopadłych do siebie zmiennych pól elektrycznego i magnetycznego. I jest również prostopadła do kierunku rozchodzenia się fali. I takie fale to są po prostu fale poprzeczne. I teraz jest sprawa taka, że cechą fali poprzecznej jest tak zwana polaryzacja. A co to jest polaryzacja? A polaryzacja to jest całkowite lub częściowe uporządkowanie drgań pola magnetycznego. Więc popatrzmy. Tu mamy do czynienia z takimi drganiami chaotycznymi we wszystkich kierunkach. A więc światło, to jest akurat przykład światła drgań, światła niespolaryzowanego. We wszystkich kierunkach, powiedzmy tutaj te cząstki mogą drgać. I teraz, jeżeli na drodze tego światła postawimy tak zwany polaryzator, to po przejściu przez ten polaryzator już światło będzie spolaryzowane, czyli pojawią się drgania uporządkowane. Inaczej, jeszcze raz powtarzam, spolaryzowane, czyli z tej całej masy różnych kierunków drgań po wyjściu z polaryzatora mamy tylko jeden kierunek drgań, a więc jeżeli te drgania były w różną stronę, to teraz na przykład będzie tylko pion, załóżmy, albo poziom, albo tylko jeden ukos i tak dalej, i tak dalej. Czyli fala niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Natomiast fala spolaryzowana oscyluje tylko w pewnym wybranym kierunku. I teraz wyjaśnimy to prościej. Wyobraźmy sobie, że mamy płot, sztachety. I tutaj no, na jednym końcu mamy sznur olka, na drugim końcu mamy bolka i oni po prostu przez te sztachety ruszają tym sznurem. Więc ten sznur może tylko poruszać się wzdłuż sztachet. Czy może poruszać się w poprzek sztachet? No oczywiście, że nie, bo te sztachety będą po prostu przeszkadzały. Czyli, jeszcze raz powtórzmy, światło niespolaryzowane wibruje we wszystkich kierunkach. O tak jak tutaj widać, jest latarka, wysyła snop światła, a więc we wszystkich kierunkach jest po prostu ruch. I teraz popatrzmy. Jeżeli mamy polaryzatory, to przez te polaryzatory przechodzą jedynie pionowe składniki fali świetlnej. Żadne inne tu nie przejdą kompletnie, tylko po prostu pionowe. Czyli po wyjściu już mamy falę spolaryzowaną. I teraz przykład efektów polaryzacji. Otóż powiedzieliśmy, promienie świetlne rozchodzą się w różnych kierunkach, ale po przejściu przez polaryzator uporządkowują się w jednej płaszczyźnie. No, przykładem są okulary polaryzacyjne. Więc pola elektryczne fali świetlnej o nieodpowiednim kierunku ulegają w polaryzatorze pochłonięciu i wychodząca wiązka zawiera światło wyłącznie spolaryzowane. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Jeżeli ktoś z Was jeździ samochodem, używa takich właśnie szkieł, to zobaczcie, co będziemy widzieli. Z polaryzacją widzimy bardzo wyraźnie drogę, wtedy, kiedy oczywiście jest bardzo silne nasłonecznienie, a więc nie widzimy nic, po prostu rozświetlona przestrzeń, wszystko po prostu rozmazane i tak dalej, bez polaryzacji. I teraz, czyli efekty, wyraźne kolory i kontrasty, brak oślepiających refleksów. I teraz, oczywiście to światło spolaryzowane zostało wykorzystane, wykorzystuje się w medycynie fizykalnej
i w kosmetyce przede wszystkim. A więc jakie są efekty terapii światłem spolaryzowanym? Przede wszystkim następuje głębokie wnikanie do tkanek i działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i biostymulacyjne. Dalej, następuje zwiększenie produkcji melatoniny, czyli hormonu snu, czyli to wpływa jednocześnie na wzrost mocy systemu odpornościowego poprzez zwiększenie masy grasicy, która produkuje limfocyty typu T i następuje stymulacja limfocytów do niszczenia komórek nowotworowych. Dalej, następuje niszczenie guzów hormonozależnych, a przecież mamy nowotwory hormonozależne. Następuje silne działanie antyoksydacyjne, czyli zwalczanie wolnych rodników. Następuje wzmocnienie procesów regeneracji komórek. Dalej, następuje opóźnienie procesów starzenia, czyli terapia światłem spolaryzowanym, to jest działanie typowe anti-aging, przeciwstarzeniowe. Wpływa to na zachowanie młodego wyglądu, jest poprawa jakości snu, jest poprawa czynności seksualnych, jest też zwalczanie syndromu stałego zmęczenia, kiedy cały czas czujemy się zmęczeni i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze dalej? Więc oczywiście światłoterapię, czyli inaczej koloroterapia, chromoterapia, i służy także do diagnozowania stanu zdrowia człowieka na podstawie barw i kształtu aury. Oczywiście tutaj trzeba naprawdę dobrych fachowców. Znałem kiedyś jednego człowieka, jedną panią, która potrafiła widzieć aurę. Są ludzie obdarzeni różnego rodzaju cechami, darami, nazwijmy to. Jeden jest świetny z matematyki, drugi po prostu pisze świetne książki, więc jest polonistą na przykład bardzo dobrym, literatem, trzeci świetnie maluje, czwarty rzeźbi, inny jest świetny w sztukach walki i tak dalej, i tak dalej. Są ludzie obdarzeni innymi po prostu zdolnościami. A więc są ludzie, którzy potrafią czytać aurę, widzieć aurę. A więc typowe terapeutyczne obszary zastosowań światła to jest lecznictwo, czyli reumatologia, fizykoterapia, rehabilitacja, dermatologia, medycyna sportowa i oczywiście, jak mówiłem, kosmetyka. I teraz jakie są zastosowania światłoterapii w lecznictwie? Przede wszystkim, słuchajcie, leczenie ran i przyspieszenie ich leczenia, czyli otwarte rany, wrzody, odleżyny, otarcie, oparzenia, zmniejszenie bliznowacenia, dalej naciągnięcia, skręcenia, hamowanie zapaleń, choroby stawów, zapalenia stawów, przewlekłe bóle, w tym między innymi tak zwanego nerwu trójdzielnego, to są podobno potworne bóle, akurat chodzi tutaj o policzki, śródstopia, kanału nadgarstka, mięśniowe terapie tak zwanego punktu triggera, świerzbiączka ogniskowa, schorzenia skórna, więc trądzik pospolity, trądzik różowaty, egzemy, opryszczka, złamania kości, zaburzenia przemiany materii, immunizacji, aktywacja enzymu, zwiększanie wymiany gazowej, niedomaganie układu krążenia, czyli poprawa płynności krwi, działanie przeciwzakrzepowe. Dalej, egzemy, następstwa alergii, łuszczyca, wypadanie włosów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc jest tego naprawdę, słuchajcie, kochani, bardzo dużo. W kosmetyce z kolei światłoterapia ma zastosowanie przy poprawie ukrwienia skóry, przy regeneracji skóry zmęczonej. Następuje wspomaganie odbudowy włókien kolagenowych. A my po prostu nasze całe ciało to zbudowane jest przez kolagenu i w miarę upływu lat niestety tych procesów tak zwanego starzenia, zmęczenia, że tak powiem, substancji, następuje utrata właściwości wytwarzania przez organizm kolagenu. Dalej następuje reaktywacja naturalnego płaszcza ochronnego skóry, poprawa wytrzymałości skóry, a to jest bardzo ważne, słuchajcie, przy celulicie, przeciwdziałanie wysuszaniu skóry, przeciwdziałanie procesom starzenia skóry, rozluźnienie i uspokojenie podrażnionej skóry, zmniejszanie zmarszczek spowodowanych przesuszeniem skóry. I tu jest bardzo ważna sprawa, picie wody, kochani, pijcie wodę, czystą wodę, najczystszą, nisko mineralizowaną. Skóra potrzebuje, no dlaczego na przykład ziemniaki, widzieliście wysuszone ziemniaki albo wyschnięte jabłko? No co prawda w tej chwili te jabłka
genetycznie modyfikowane i jeszcze doprawione woskami samochodowymi, żebyście wiedzieli, to ono nie wysycha, może leżeć, 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 ale z ziemniakami nikt tego nie robi, więc jeżeli ziemniak dłużej poleży, to jest po prostu pomarszczony. Dlaczego? Bo utracił wodę. No więc o to chodzi. Dalej, poprawa zaopatrzenia skóry w tlen, regulacja gospodarki płynami, pobudzenie metabolizmu komórkowego, czyli przemiany materii, wzmocnienie naturalnego systemu ochronnego skóry. Ona będzie mocniejsza po prostu, a przecież skóra nasza, słuchajcie, to jest podstawowa, pierwotna, podstawowa bariera ochronna. Dłońmi wykonujemy różne rzeczy, zmywamy naczynia, stosujemy różną chemię i mówimy, o, ale mam suche dłonie. No tak, no bo została ta chemia wysuszona, ale dzięki tej naszej skórze, to jest jak rękawica, wszystkie wewnętrzne tkanki są chronione. Dalej, a więc wzmocnienie naturalnego systemu ochronnego skóry, poprawa sprężystości i elastyczności skóry. No i tutaj parę takich wrzutek, jak się stosuje tę światłoterapię we współczesnym lecznictwie, więc naświetlania światłem białym, które zawiera całe spektrum tego światła, czyli barwy składowe od czerwieni aż do nadfioletu. Wiecie o co chodzi, dyspersja, czyli rozszczepienie, ale wystarczy to białe światło i skóra po prostu otrzymuje wszystkie barwy. Więc można oczywiście czy dłonie naświetlać, czy całe nasze ciało, a więc różne są systemy, jak widzicie, tutaj lampa Bioptron słynna, często stosowana i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko to możemy wykorzystywać, jeżeli będziecie mieli okazję po prostu do skorzystania z zabiegów światłoterapia, róbcie, idźcie w to w ciemno, że tak powiem. Więcej na temat światłoterapii piszę w moich książkach, przede wszystkim biomagnetyzm, tom pierwszy i magnetostymulacja, magnetorelaksacja. Opisuję w ogóle tutaj w tych książkach oczywiście całe spektrum oddziaływań polami magnetycznymi na organizm. I cóż, i to byłoby chyba na tyle. Zatrzymuję udostępnianie. Mam nadzieję, że rozświetliłem Wam troszeczkę tą wiedzą pojmowanie roli światła w naszym życiu, w życiu naszego organizmu. Mm. Kochani, jesteśmy naprawdę cudownie stworzeni. Ja jestem, jak wiele, wiele lat temu, już ponad 20-25 lat temu zacząłem wchodzić w te różne historie, zacząłem poznawać, kim tak naprawdę, mówiąc, jesteśmy, jak zbudowane są nasze ciała, to słuchajcie, po prostu szczęka z wrażenia opadała mi na blaty biurka. Słyszałem stukot tej szczęki. Tak prawdę mówiąc, trzeba się sobą zachwycić. Jak jesteśmy wspaniale zaprojektowani, jaka to jest technologia niedostępna dla nikogo. I te nasze ciało, z tym naszym umysłem, z tym naszym duchem, jesteśmy cudownymi istotami. Żebyśmy wszyscy wiedzieli o tym, to może bylibyśmy inni. A tak prawdę mówiąc, często nienawidzimy siebie. A wiecie dlaczego? Dlaczego tak twierdzę? Bo jeżeli nienawidzimy innych, to nienawidzimy przede wszystkim siebie. Projektujemy nasze uczucie na innych. Kompletnie. I tutaj, żeby nie być gołosłownym, jeżeli będziecie mieli ochotę, wróćcie do mojej audycji Kim jestem, kim jesteśmy. Tam przy okazji będzie mowa o pasożytach, które nas niszczą. Jeżeli oglądaliście tę audycję, bardzo Wam za to dziękuję, to wiecie, co nas niszczy. Więcej, tak prawdę mówiąc, o tych wewnętrznych pasożytach, bo w tej audycji to nie wymieniłem wszystkich. Te wewnętrzne pasożyty tutaj mam chyba na 4 czy na 5 stronach wymienione. Co nas niszczy? W tej książce Nie samym chlebem żyje człowiek. No i tak dalej. A tu przy okazji, no właśnie, pierwszy tom biomagnetyzmu, więc tu światło o świetle dużo piszę. Zaraz, żebym się nie pomylił, czy to jest pierwszy, czy to jest drugi tom. No, tak, wpływ, światło wywoławczy, czynnik życia właśnie i tak dalej, więc no wszystko to po prostu się opisuje. Warto się tym zainteresować.
bo któż to wie, może akurat będziecie potrzebowali skorzystać ze światłoterapii, zabiegów i będziecie już mieli ogromną wiedzę na ten temat. Kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękuję, że znowu żeście byli, wysłuchaliście, że byliśmy razem. Proszę Was o lajki, oczywiście o subskrypcję tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału. Będziecie otrzymywać powiadomienia o następnych audycjach. Zajrzyjcie na moją stronę internetową, tam są książki. Może ktoś z Was zechce coś za sobie zamówić. Tam jest potężna wiedza, którą nabywałem wiele lat, tak prawdę mówiąc. I będę Wam za to bardzo wdzięczny. Już jestem za wszelkie komentarze. Czasami jedno słowo, dziękuję, to już wystarczy, bo to jest po prostu przekaz wdzięczności. Najpiękniejsza, najlepsza moneta. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam po prostu życzę. Przyjmujemy już nagrodzenie. Papatki.